Serdecznie zapraszam do odcinka 65 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część druga. W poprzednim 64 odcinku opowiedziałem o początkach historii ziemi Kanaan. W tym odcinku opowiem o spełnieniu przepowiedni Jahwe dotyczącej synów Izaaka i Rebeki. Jak wspomniałem wcześniej, Jakub został pochowany w jaskini Makpela, określaną jako Grota Patriarchów. Okazuje się, że ową jaskinię za 400 srebrnych sykli zakupił w Hebronie jego dziadek Abraham, ojciec Izaaka. Abraham zamierzał pochować tam swoją żonę Sarę i ostatecznie sam w niej spoczął razem z żoną, jak również jego syn Izak z żoną Rebeką oraz syn Izaaka Jakub, którego ciało przywieziono z Egiptu. Grota Patriarchów miała szczególne znaczenie dla Izraelitów. Dlatego też król Izraela Dawid wybrał miasto Hebron, w którym się znajdowała, na swoją pierwszą stolicę. Jednakże w pewnym momencie historii Grotą Patriarchów zawładnęło inne plemię semickie. Nabuchodonozor II, akadyjski król Babilonii z dynastii chaldejskiej, uznany za słynnego budowniczego Babilonu, prowadził również ekspansywną politykę zewnętrzną. Jego imię, oznaczające Boże Nabu, strzeż mego najstarszego syna, zostało zniekształcone przez Hebrajczyków na niechaj Nebu chroni koronę. Dla wyjaśnienia, Nabu jest znanym z mitologii babilońskiej synem boga Marduka i Sarpanitu, bogiem wiedzy, mądrości, proroctw i literatury, utożsamianym z planetą Merkury. To Nabu zesłał ludziom pismo, tabliczkę glinianą i rylec służące do pisania. Głównym ośrodkiem kultu boga Nabu była świątynia Ezida w Borsipie. Będąc następcą tronu babilońskiego, Nabuchodonozor pokonał faraona Necho II w bitwie pod Karkemisz, a po objęciu tronu podbił Syrię, Palestynę i część Fenicji. Zajął miasto Tyr. Nabuchodonozor dążył bezskutecznie do podboju Egiptu. W roku 598 przed naszą erą wyruszył na Jerozolimę, stolicę Królestwa Judy, którą zdobył 16 marca 597 roku. Panujący wówczas w Jerozolimie król Jojakin wraz z częścią poddanych został przesiedlony do Babilonu, a władcą Judy został Sedecjasz. Jednakże Sedecjasz zbuntował się przeciwko rządom Babilończyków i w 587 roku przed naszą erą Jerozolima została zburzona, a większość jej mieszkańców uprowadzono do Babilonu, co zapoczątkowało tak zwaną niewolę babilońską Żydów. Po zburzeniu Jerozolimy Hebron wraz z Makpelą stał się własnością Idumejczyków. Idumejczycy byli plemieniem semickim pochodzącym od Edomitów, starożytnego ludu pochodzenia zachodniosemickiego, zamieszkującego krainę Edom, położoną na południe od Morza Martwego. Słowo Edomita oznacza z hebrajskiego czerwony i pochodzi prawdopodobnie od rudego koloru włosów Ezawa, brata Jakuba, od którego wywiodło się plemię Edomitów. Pomimo faktu, że Edomici byli blisko spokrewnieni z ludem Izraela, oba narody były do siebie wrogo nastawione. Edomici odmówili Izraelitom przejścia przez swoje tereny, kiedy prowadził ich Mojżesz z Egiptu do ziemi Kanaan. Odmowa ta spowodowała, że Izraelici zostali zmuszeni do przejścia przez pustynię, pogłębiając wrogość między dwoma narodami, przeradzającą się często w wojny. Edomici pomogli również Babilończykom, kiedy najechali na Judeę i złupili całą ziemię obiecaną. Prorok Izraelczyków Abdiasz rzucił klątwę na Edomitów słowami: z powodu gwałtu wobec brata twego Jakuba okryje cię hańba i wycięty zostaniesz na wieki.
w dniu, gdy stanąłeś przeciwko niemu, w dniu, gdy wrogowie w niewolę brali jego wojska, a cudzoziemcy wkraczali w jego bramy i o Jerozolimę los rzucali. Także ty byłeś jak jeden z nich. Nie ciesz się widokiem brata twego w dzień jego nieszczęścia i nie wyśmiewaj się z synów Judy w dzień ich upadku. Nie ciesz się także widokiem jego nieszczęścia w dzień jego klęski i nie wyciągaj rąk po jego bogactwa w dzień jego klęski. Albowiem bliski jest dzień pański przeciwko wszystkim narodom. Jak ty czyniłeś, tak będą postępować wobec ciebie, a odpowiedzialność za czyny twoje spadnie na twoją głowę. Edomici coraz bardziej przesiedlali się na południowy zachód i stali się wkrótce jednym z zagrożeń Królestwa Izraela, nazywanego w tym czasie państwem północnym. Po upadku powstania Szymona bar Kochby w 135 roku naszej ery Edomici osiedlili się w Rzymie i zmieszali się z tutejszą populacją. Szymon bar Kochba, nazywający się pierwotnie Szymonem ben Koszibą, był potomkiem rodu Dawida. Nie należał on do pokojowo nastawionych osób, gdyż nawet swojego wuja, arcykapłana Eleazara, zabił kopniakiem. Założył niepodległe żydowskie państwo izraelskie, którym rządził jako książę. Jako książę Izraela Szymon bar Kochba został wraz ze swoim wujem Eleazarem wodzem powstania przeciwko Rzymowi, nazywanego drugą wojną żydowsko-rzymską. Przyczyną wybuchu powstania były dwa dekrety cesarza Hadriana o budowie w miejscu Jerozolimy kolonii Elia Kapitolina ze świątynią Jowisza oraz uznający obrzezanie za formę kastracji, zagrożonej karą śmierci na mocy wcześniejszego prawa cesarza Domicjana. Pierwsi wojownicy, walczący po stronie Szymona na dowód oddania władcy, odcięli sobie po jednym palcu. W wyniku walk Żydzi wyzwolili cały obszar prowincji wraz z Jerozolimą i ruinami świątyni, w których wznowiono służbę ofiarną. W sumie powstańcy zdobyli około 50 twierdz oraz około 1000 miast i wsi. Walki były bardzo zaciekłe, a straty Rzymian ogromne. Powstańcy prześladowali i zabijali chrześcijan za odmowę porzucenia wiary i uznania bar Kochby za Mesjasza. W 135 roku naszej ery wojska rzymskie zajęły Jerozolimę i zdobyły ostatni punkt oporu żydowskiego, twierdzę Betar, która była siedzibą Sanhedrynu. Zamordowani zostali niemal wszyscy obrońcy, włącznie z bar Kochbą, a pozostałych przy życiu sprzedano jako niewolników. Znany z Biblii król żydowski Herod Wielki miał ojca Idumejczyka, a matkę Nabatejkę. No cóż, fakty historyczne wyraźnie wskazują, że zarówno plemię Izraelitów pochodzące od Jakuba, jak i plemię Edomitów pochodzące od jego brata bliźniaka Ezawa nie były pokojowo nastawionymi ludami, zajmującymi się uprawą roli. Podstawą ich egzystencji była wojna i zdobywanie coraz to nowych terytoriów. Iskrą zapalną ich wrogości było odmówienie przez Edomitów przejścia przez swoje tereny Mojżeszowi, prowadzącemu Żydów z Egiptu do ziemi Kanaan, co spowodowało rzucenie na nich klątwy przez proroka Izraelitów Abdiasza. Jednym słowem, przepowiednia Jahwe spełniła się w 100%. Istotny jest również fakt o pojawieniu się rodzin żydowskich z plemienia Edomitów w Rzymie w 135 roku naszej ery. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 65, w którym opowiedziałem o konflikcie plemion semickich braci Jakuba i Ezawa.
Serdecznie zapraszam do odcinka 66 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 3.